Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie pod tytułem ile pamięci RAM i pamięci storage, czyli pamięci magazynowej potrzebujemy w smartfonie tak naprawdę w 2022 roku. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Na początek musicie pamiętać o tym, żeby w 2022 roku już nie kupować smartfonów, które mają pamięć wewnętrzną w starszym standardzie eMC, ponieważ ta pamięć jest po prostu już w tej chwili zbyt wolna. UFS 2.1 czy 2.2 to jest absolutne minimum, a polecam UFS 3.0 bądź 3.1. Te pamięci wewnętrzne gwarantują szybkie transfery, nie tylko sekwencyjne, i to jest w tej chwili w zasadzie minimum, czyli UFS 2.1 czy 2.2 w smartfonach. Zanim jednak przejdziemy do pamięci wewnętrznej, zastanówmy się tak naprawdę, ile potrzebujemy pamięci RAM, czyli Random Access Memory. Pamięć o dostępie swobodnym, pamięć operacyjna. W komputerach mamy przykładowo 8 czy 16 GB RAM, a czy 16 GB RAM to wartość optymalna w przypadku smartfona. Oczywiście możemy taką ilość pamięci sobie już w tej chwili nabyć, natomiast pamiętajmy, że nie zawsze maksymalna ilość pamięci jest najbardziej optymalna. Wiąże się to z tym, że różne wersje Androida dosyć ciężko radzą sobie z większą ilością pamięci. Oczywiście im wyższy Android, tym te umiejętności rosną, natomiast powyżej 8 GB RAM tak naprawdę żaden Android w optymalny sposób nie jest w stanie raczej wykorzystać. Także 12 czy 16 GB RAM to myślę, że na razie jedynie możemy się pochwalić taką ilością wśród znajomych, natomiast do normalnej, nawet ciężkiej pracy 8 GB RAM powinno w zupełności wystarczyć. Ale ile w takim razie powinniśmy mieć minimum tej pamięci operacyjnej? Czy może 2 GB RAM wystarczy? Zdecydowanie już w tej chwili nie. No chyba że rzeczywiście używacie smartfona jako telefon, to być może będziecie w stanie na 2 GB RAM pracować. 3 GB też już w tej chwili jest wartością, myślę, że zbyt małą. Smartfona nie kupujemy na rok, tylko zazwyczaj raczej na 2-3 lata, więc absolutnym minimum w 2022 roku tak naprawdę jest 4 GB pamięci RAM i myślę, że około 64 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli macie oczywiście możliwości budżetowe, bierzcie telefon, który ma 6 bądź nawet 8 GB RAM, jeżeli jesteście bardziej wymagającymi użytkownikami, chociaż tutaj paradoksalnie ci bardziej świadomi użytkownicy są w stanie tą pamięć sobie wyczyścić i dbać o nią, konserwować ją, czyścić, optymalizować jej zużycie. Natomiast użytkownicy mniej zaawansowani technicznie paradoksalnie powinni brać właśnie większą ilość pamięci RAM, ponieważ oni nie korzystają z niej tak optymalnie, nie korzystają ze smartfona optymalnie, często zostawiają wiele rzeczy w pamięci otwartych, tutaj nie ma optymalnego wykorzystania pamięci. Podsumowując tą część dotyczącą pamięci operacyjnej, 4 GB oczywiście pamięci operacyjnej, absolutne minimum, polecane 6, a nawet 8 GB pamięci RAM. Co do pamięci wewnętrznej, tak jak mówiłem, minimalną wartością według mnie to jest w tej chwili już 64 GB pamięci storage tak zwanej, czyli pamięci na dane. Tutaj w standardzie co najmniej UFS 2.1. Natomiast pamiętajcie o tym, że im wyższe modele, tym coraz rzadziej dostępne są karty pamięci, więc tutaj jeżeli macie możliwość rozszerzenia kartami pamięci swojej przestrzeni, to możecie brać 64 GB wewnętrznej pamięci, plus ewentualnie rozszerzycie ją szybką kartą pamięci. Natomiast jeżeli takiej opcji nie posiadacie, to tutaj proponowałbym już rozważyć co najmniej 128 GB pamięci, zwłaszcza jeżeli robicie dużo zdjęć albo kręcicie dużo filmów. Natomiast nawet zaawansowanym użytkownikom proponowałbym nie przesadzać z ilością pamięci wewnętrznej. 256 GB powinno wystarczyć każdemu, zwłaszcza jeżeli w opcji jest jeszcze miejsce na kartę micro SD. Czyli tutaj takie absolutne minimum to 64 GB pamięci wewnętrznej, sugerowane 128, a dla bardziej zaawansowanych użytkowników nawet 256 GB pamięci wewnętrznej.
Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak dużo wy pamięci potrzebujecie w smartfonie, ile jej wykorzystujecie, i pamięci RAM, i pamięci storage, czyli wewnętrznej. Jestem ciekawy waszych opinii. Oczywiście łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!